Wracamy do Was po krótkiej przerwie na kolejną dawkę wiedzy. Druga godzina z języka angielskiego, tym razem temat o pieniądzach i nie tylko. Zapraszamy już za chwilę, ale najpierw krótka animacja. Witajcie po przerwie. Teraz będzie o pieniądzach i nie tylko, o takich różnych związanych z nimi sprawach, bo czasami to jest problem. Przejrzałam sobie kilka arkuszy, przejrzałam sobie repetytoria i okazało się, że bardzo dużo materiału jest właśnie z takimi elementami ekonomii, nazwijmy to. I dzisiaj Wam też taki tekst pokażę na końcu. Natomiast chciałabym powtórzyć te podstawowe słówka. Niedawno rozmawialiśmy o zakupach i o składaniu reklamacji, więc część rzeczy powinniście kojarzyć, ale będą też takie związane z zarabianiem pieniędzmi i z funkcjonowaniem w życiu z pieniędzmi. Okay, so let's talk about the money, which is very important. Time is money. Money makes the world go round. There are many proverbs about money. Jest bardzo, słuchajcie, dużo powiedzeń o pieniądzach. Jedno z nich macie właśnie w tytule Money makes the world go round, czyli dzięki pieniądzu świat się kręci, which is actually true. To jest właściwie prawda, wydaje mi się, i warto o tych pieniądzach troszeczkę słówek poznać. Okay, so let's start. Let's start with the sources of income. Income to jest dochód. Sources of income, źródła dochodu. Na pewno znacie takie podstawowe, ale powtórzmy jeszcze sobie, skąd możemy mieć pieniądze i co to są za źródła. First one, salary. Salary is the money that you get once a month from your company if you work. Usually, this is the money paid to people who don't do kind of physical work, who work with their brains more. To jest, słuchajcie, pensja i to zwykle taka, która dotyczy ludzi, którzy pracują tak jakby umysłowo, bo w Wielkiej Brytanii tacy ludzie, którzy pracują fizycznie, dostają po prostu tygodniówki, więc salary to jest pensja miesięczna. And wage is the amount of money you get from your workplace every week, usually when you do some physical work with your hands. I to właśnie jest tygodniówka, czyli taka pensja, którą dostajecie za pracę, którą wykonujecie za pomocą własnych rąk. Ona jest płacona raz w tygodniu i właściwie taka jest główna różnica pomiędzy salary a wage. Salary is paid once a month, wage is paid once a week. Pocket money. Pocket money is the money you probably get from your parents for your spendings. To jest po prostu kieszonkowe, tak? So probably every student in Poland gets some pocket money. Every student in UK gets some too. Pension. This is a false friend, to jest tak zwany false friend, bo pension kojarzy nam się z pensją, haha, wcale nie pensja, a emerytura. So pension is the money that an older person gets when they finish working, when they are over 65. They get this money from the government, it's from their savings, it's what they paid through their whole life. Tak, czyli po prostu emerytura. Unemployment benefit. If you don't have work, if you don't have a job, you get some money from the government as well to kind of help you live, to exist. This is the money that is in Poland. It is temporarily, only for some time. In UK it's for a longer time. To jest, słuchajcie, zasiłek dla bezrobotnych. U nas on jest taki czasowy, 3-6 miesięcy, natomiast w UK się go dostaje troszeczkę dłużej. So this is the money actually you get that when you don't work. To są takie pieniądze, które dostajecie, jak nie pracujecie od państwa. Student grant. When you're a student and you are an excellent student, you have very good results, you do some research, you get a student grant. It means you get some money to kind of develop your talents, develop your research, to help you think about the future. To jest, słuchajcie, stypendium, grant studencki, który można dostać, jak ktoś ma dobre wyniki. Jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, którą mają studenci. In UK you can get a student loan. A student loan is an amount of money you get from the government to pay for your education, to pay for your housing during your studies. Student loan to jest pożyczka studencka i to można dostać od państwa w UK, żeby zapłacić i za swoje studia, i za mieszkanie i po prostu jakoś funkcjonować. Bonus. When you work well, you can get a bonus. This is an extra an extra amount of money that you can get if you work exceptionally well. To jest po prostu premia.
pay rise. So if you think you're a good worker and you do a lot for your company, you can go to your boss and ask for a pay rise. A pay rise is like your money, the salary becomes bigger than it was. To jest po prostu podwyżka. And now about money. The first one is cash, and cash is banknotes and coins, right? Gotówka. Credit card is the plastic money that we use normally every day. Expenses. Expenses are all the spendings you've got, all the money you spend. Expenses są wydatki, czyli to wszystko, co wydatkujecie z tego, co zarobicie, ogólnie rzecz biorąc. Expenses in Polish is wydatki. Currency. For example, Polish currency is zloty, British currency is pound sterling, European currency is euro, American currency is dollar, right? So currency to jest po prostu waluta. Budget, actually it can be a verb and it is a noun. To może być i rzeczownik, i czasownik. Budget, czyli budżet, ale możemy też użyć słowa budget jako czasownik i wtedy oznacza to planowanie finansów. So you need to budget your expenses. Loose change, so this is what I always have in my pocket, czyli po prostu różne takie drobniaki, tak? Czyli luźna gotówka, którą można wydać na coś, ale niezbyt dużo. Mean, actually I'll put two, mean and generous. Those are characteristics of people. If somebody is mean, they are very stingy with money, they don't like spending money, they don't like giving presents, they like to keep the money for themselves. Czyli skąpy. And generous is somebody who likes to spend money, who likes giving money to other people, who likes making people happy with presents, czyli szczodry albo hojny. Money matters. So more vocabulary. To borrow and to lend. These words mean actually the same. Te dwa słowa na pewno znacie, one znaczą praktycznie to samo. Pożyczać, ale jest drobna różnica. Okay? You borrow money from somebody and you lend money to somebody. Czyli borrow to jest pożyczać od kogoś, a lend pożyczać komuś. I warto to zapamiętać, bo to mega często zdarza się na egzaminach i konkursach. Loan. Loan is the money you get from the bank, but you have to pay this money back after some time or in installments. Loan to jest pożyczka. Save up. If you save money, you kind of put some money aside to buy something. So you can save up money to buy a car, you can save up money to buy a new computer, you can save up money to buy a bike. Oszczędzać. Savings are the money you have saved, czyli oszczędności. You can keep your savings in a bank. A tax is extra money you have to pay to the government on top of your income or on top of the things you buy or on top of services you use. To jest podatek i to są takie ekstra pieniądze, które trafiają do rządu i do państwa, które pozwalają nam potem organizować całą tą machinerię zarządzania krajem. Tips. Those are extra money that you give to waiters and waitresses, to cooks probably, to bartenders and to roommates, sorry, because the pronunciation wasn't clear. To są po prostu napiwki, które można dawać kelnerom, kelnerkom, kucharzom, barmanom, no i oczywiście pokojówkom. Consumer, you are consumers because you consume something, you get some service and you consume it, you get some things, you buy some things and you consume them. Consumer to jest konsument, tak? Czyli ktoś, kto coś nabywa. Cash machine is the machine that you withdraw the money from. It's also called ATM. To jest po prostu bankomat. A bank, you know what it is. It's an institution that deals with money and it can give you a loan. You can have an account in this institution as well. Sometimes it's helpful, sometimes it's not. Insurance, those are the money you have to pay if you want to feel safe. For example, you have a car insurance. Ubezpieczenie samochodu. So if you have a car insurance, your car is insured against, for example, theft or breaking or accidents, right? Or you can also have a house insurance and then your house is insured against, I don't know, floods, fires, catastrophes, right? You can also have a life insurance and it means that when something bad happens to you, like you break your leg or you have to go to hospital, you get extra money from your insurance company. Spend money is to basically buy things. Waste money is buy too much. Waste money, marnować pieniądze, czyli wydawać po prostu za dużo. Earn money is to work to get some money.
and useful phrases connected with money. So the first one is be broke. If you are broke, you have no money. You have no money on yourself, you can't buy anything, you can't live. Po prostu być spłukanym. Be careful with money. Everybody should be careful with money because you don't know what will happen tomorrow. Czyli być tak jakby ostrożnym w kwestiach finansowych, uważać na pieniądze. Be in debt. To jest mieć długi. If you are in debt, you have to repay a loan or you have to repay somebody who gave you some money. You have to repay the money you borrowed from somebody. Be short of cash. So sometimes you don't have enough cash to buy things. It means you are short of cash, czyli nie mieć wystarczającej ilości gotówki. For example, it happens sometimes to people at the end of the month. Pay a loan back or pay somebody back, czyli spłacić pożyczkę, spłacić kogoś. So for example, whenever you take a loan, you need to pay it back after some time in installments or in 4 years, but it needs to be paid back. Ale trzeba to zwrócić i pay back oznacza właśnie zwrócić pieniądze. Have money on me. For example, now I could say that I have no money on me, czyli nie mam żadnych pieniędzy przy sobie. It's a very useful phrase and very nice to use in conversation. Be retired. Okay, so if you've finished your work, you've worked for all your life, if you're a woman in Poland, you're 60, if you're a man, you're 65, you can get retired, you can be retired, you stop working, and then you get some money from the government instead of getting a salary. To jest po prostu być na emeryturze. Be unemployed. Sometimes when you lose a job or when you get fired, you become unemployed. And remember, when you're unemployed, you need to go to the office, to the job office, job agency, and register, and then you will get an unemployment benefit. Be unemployed to jest po prostu być bez pracy. Okay, and now look at the text. Słuchajcie, i teraz mam tekst. Musiałam go podzielić na 3 części, bo mi się nie chciało zmieścić. Tekst pochodzi z repetytorium z testami z Macmillana. To zadanie polega na tym, żebyście dobrali prawidłowy tytuł do poszczególnych części akapitu. Nie będziemy mieli możliwości teraz przeczytać całego tekstu, a normalnie powinniśmy byli przeczytać tak jakby cały tekst i dopiero potem zastanawiać się, o czym jest każda z poszczególnych części i dobierać do nich tytuły. No ale niestety na slajdzie mieści mi się tylko jedna część, więc będziemy wybierali tytuł spośród wszystkich podanych bez znania całej reszty tekstu, ale mogę Wam zdradzić, że cały ten tekst jest o tak jakby kartach kredytowych dla nastolatków. Okay, so let's start. Let's look at the titles first. To spójrzmy sobie może na tytuły, które mamy do wyboru. Teaching the value of money, czyli uczenie tak jakby wartości pieniądza, uczenie o tym, ile pieniądze są warte. A credit card for every teenager, karta kredytowa dla każdego nastolatka. Risky business made safe, czyli ryzykowny interes, tak jakby zabezpieczony. And controlled freedom, czyli kontrolowana wolność. No to możecie się spodziewać, co mniej więcej w całym tekście przeczytamy. So, the first part, pierwszy akapit. People say that giving your teenager a credit card is very irresponsible, but it doesn't have to be. Parents can monitor their child's expenses and allow their teens a little flexibility. With prepaid credit card, teenagers can spend freely up to a point. No danger at all. Dobra, przetłumaczmy sobie mniej więcej, albo podsumujmy, o czym ten fragment tekstu jest. Czyli tutaj mamy takie sformułowanie popularne, że ludzie mówią, że jeżeli nastolatek dostanie kredytową kartę, to będzie po prostu nieodpowiedzialne i całe takie działanie jest nieodpowiedzialne. Ale tutaj autor tekstu twierdzi, że tak wcale nie musi być, bo rodzice mogą kontrolować, ile ich dziecko wydaje i pozwolić im na taką odrobinę wolności, troszeczkę, że tak powiem, się nagiąć. I taką możliwość daje właśnie taka prepaid card, czyli karta przedpłatowa, na którą są załadowane jakieś pieniądze i wtedy nastolatki mogą wydać tyle pieniędzy, na ile limit w tej karcie pozwoli i nie ma żadnego bezpieczeństwa, że wydadzą za dużo. Okay? So which title is good? To który tytuł nam będzie pasował tutaj? Teaching the value of money? No niekoniecznie, prawda? Bo tutaj nic nie mamy o tym, ile pieniądze są warte. A credit card for every teenager. Karta kredytowa dla każdego nastolatka. Risky business made safe, czyli ryzykowna sprawa, tak jakby zabezpieczona. I controlled freedom, czyli kontrolowana wolność. Jak myślicie, który tu pasuje? Risky business made safe, czyli ryzykowny interes, tak jakby zabezpieczony, bo tutaj rodzice mają pełną kontrolę nad tym, ile ich dziecko wydaje pieniędzy. Zerknijmy na drugi akapit. Znowu mamy te same tytuły. Parents can load the card with as much money as they want.
They can monitor their child's expenses with online bank statements or by calling the credit card company. They can reload the card either online or by phone. Parents usually don't put a large amount of money on the card, so the kids can't spend too much. No i mamy tutaj, że rodzice mogą doładować tą kartę taką kwotą, jaką chcą i mogą monitorować wydatki dzieci albo przez wyciągi online bankowe, albo przez po prostu telefony i SMS-y, prawdopodobnie od tej firmy, która te karty kredytowe dostarcza. I taką kartę można doładować albo online, albo przez telefon. I rodzice zazwyczaj nie wrzucają na tą kartę dużej ilości pieniędzy, żeby ich dzieci nie mogły wydać za dużo. No i jaki tytuł nam pasuje do tej części akapitu? Do tego akapitu? Controlled freedom, czyli kontrolowana wolność, bo zobaczcie, jest kontrola, ile dzieci wydają, tak? Bo rodzice tutaj mają wgląd do tych wydatków, mogą sprawdzać wyciągi z konta i też kontrolują, ile pieniędzy będzie na limicie tej karty. I trzeci. Parents should teach kids how to manage the prepaid card. They should let them know that when money is gone, it's gone. No exceptions. That way, they will learn how to budget more efficiently and make wise purchases. Teenagers should also be made to work for the card by doing chores around the house or helping with family business. It's never too early to start thinking about what money can and cannot buy. Czyli rodzice powinni nauczyć dzieci, jak sobie radzić z taką kartą i powinni dać im znać, że pieniądze się na nie kiedyś skończą i już nie ma do tego odwołania żadnego. I w ten sposób dzieci nauczą się planować wydatki bardziej efektywnie i dokonywać mądrych zakupów, a nastolatki powinny też być tak jakby zmuszone, aby pracować na tą kartę, na przykład przez wykonywanie obowiązków domowych albo pomaganie w interesach rodziców. I nigdy nie jest za wcześnie, aby nauczyć się, co za pieniądze można kupić, a czego się nie da. I zrobiłam tutaj, słuchajcie, błąd i nie wiem, dlaczego on jest tam w sumie, bo włączałam słownik, ale jest źle napisane, na pewno zauważyliście. Ok, so what's the good answers? Oczywiście, że to będzie pierwsza, teaching the value of money, czyli nauka, że pieniądze mają swoją wartość i trzeba na nie zapracować. I jeszcze jedno zadanko. Ok, tu mamy znowu reakcje językowe. Trzeba wybrać właściwą reakcję do podanej sytuacji. Pierwsza sytuacja wygląda tak. Płacisz w sklepie za zakupy. Powinieneś otrzymać 10 pensów reszty, a dostałeś 5. Powiedz o pomyłce. Excuse me, I think you've made a mistake. Excuse me, here is your change. Excuse me, how much is that? No i zerknijmy sobie na pierwsze. Excuse me, I think you've made a mistake. Przepraszam, wydaje mi się, że popełniłeś błąd. B. Excuse me, here is your change. Przepraszam, oto pańska reszta. Excuse me, how much is that? Przepraszam, ile to kosztuje. No to jak spojrzymy sobie, może najpierw wykluczmy to, co na pewno nie pasuje. Ostatnie, excuse me, how much is that? To jest pytanie o cenę, więc ono zdecydowanie nie ma tutaj w tym momencie sensu. I B, excuse me, here is your change. Przepraszam, to pańska reszta. No to raczej spodziewalibyśmy się to usłyszeć od sprzedawcy, a nie sami coś takiego powiedzieć. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, że sprzedawca się pomylił, to użyjemy pierwszej opcji. Excuse me, I think you've made a mistake. Przepraszam, ale wydaje mi się, że pan zrobił albo pani zrobiła błąd. I jeszcze jedna sytuacja. Chcesz uregulować rachunek w kawiarni, ale nie masz gotówki. Co powiesz? Can I pay by card? Can I have the tip, please? Can I pay in cash? Czyli can I pay by card? Czy mogę zapłacić kartą? Can I have the tip? Czy mogę dostać napiwek, proszę? Can I pay in cash? Czy mogę zapłacić gotówką? No i co nam mówi sytuacja? Nie mamy gotówki, więc na pewno odpada nam ostatnia opcja, can I pay in cash, tak? Czy mogę zapłacić gotówką? I zerknijmy sobie na B. Can I have the tip, please? Czy mogę dostać napiwek? No jeszcze nie słyszałam o restauracji, w której by gość dostawał napiwek, więc na pewno będzie to pierwsza opcja, can I pay by card, czyli czy mogę zapłacić kartą. Okay. Pamiętajcie, że takich wyrażeń jest mnóstwo i tutaj oprócz tego, że testujemy, że sprawdzane są znajomość konstrukcji związanych z pieniędzmi i z wydaniem, to jeszcze sprawdzamy tutaj funkcję językową pytania, prawda? Can I? Czy mogę? Słuchajcie, to jest wszystko ode mnie. Widzimy się za tydzień. See you later.